Cześć, tu Sławek. Witam w Dalton Laboratories. Niedawno natknąłem się na ciekawy program na Atari 2600. Jest to syntezator muzyczny o nazwie SynthCard. Po jego włączeniu z konsoli dobywają się dziwne dźwięki, a jest tak dlatego, że tym syntezatorem nie steruje się za pomocą joysticka, czyli standardowego akcesorium do konsoli, a za pomocą klawiatury, a w zasadzie dwóch klawiatur, klawiatury od gry Star Riders. Kiedyś coś takiego powstało. Ja niestety takiej klawiatury nie mam i pomyślałem, że skonstruuję jakiś adapter, który będzie tą klawiaturę udawał. Zacząłem od bardzo prostego adaptera. Jego schemat można znaleźć w internecie. Sprowadza się do dodania 2 czy 3 oporników podciągających napięcie i odpowiedniego polutowania kabelków, i dzięki temu wszystkiemu prosta klawiatura membranowa do Arduino może działać jako ta klawiatura od Star Ridersów i nią mogę też sterować synthcardem. Kolejnym etapem było stworzenie adaptera klawiatury USB na płytce, którą być może pamiętacie z mojego poprzedniego filmu, w którym budowałem adapter klawiatury do Amigi. Wykorzystałem tę samą płytkę, przeprogramowałem mikroprocesor i dzięki temu też mogę zwykłą klawiaturą USB sterować tym synthcardem. Jednak jeszcze było mi tego wszystkiego mało i pomyślałem, że najlepiej gra się jednak na klawiaturze muzycznej. I ostatnim etapem było stworzenie adaptera MIDI do Atari 2600. Sercem tego układu jest mikroprocesor Atmega 8. Z jednej strony mamy wejście MIDI, gniazdo MIDI, a z drugiej dwa wyjścia joystickowe i tymi dwoma wyjściami podłączamy adapter do dwóch portów joysticków w Atari 2600 i już możemy grać. Dodatkowo mamy taką możliwość debugową, że tutaj też możemy wpiąć tą klawiaturkę membranową od Arduino i sterować także nią, a nie tylko klawiszami klawiatury MIDI. Popełniłem kilka błędów w tym projekcie. W następnej wersji prawdopodobnie je poprawię. Chciałem, aby urządzenie weszło do obudowy takiej uniwersalnej i no, w zasadzie mieści się do tej obudowy, jeśli chodzi o długość i szerokość, ale jest za wysokie, bo gniazdo MIDI jest za wysokie. Dlatego tej obudowy nie wykorzystam i tutaj założyłem takie gumki, aby po prostu używać tego luzem. Kolejny błąd. Dioda miała świecić się wtedy, kiedy dostaję komunikaty MIDI, a nie świeci się w ogóle, czy też świeci się zawsze. Już nie pamiętam. W każdym razie jako taki adapter działa i mogę się tutaj tym synthcardem dalej bawić i dalej go poznawać, bo na razie jeszcze tak dobrze go nie znam.
A na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!